Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między światami, życie na Filipinach. Zaczynamy kolejny dzień. Jaki dzisiaj jest dzień? Środa, jeżeli się nie mylę? No, środa. Co tam? Co tam? Chcesz się przywitać? Co mówisz, mus? A, że dziękujesz za komentarze. Co jeszcze? Za lajki? I za co jeszcze? I za subskrypcję? Super, mus. Dziękuję za kooperację. Już zostałeś jeść. Co jeszcze chcesz? A, narzekasz, że za mało piszą, że jaki ty jesteś słodki i wyrośnięty. Dobrze, jest godzina po 6. Spartańskie warunki. Pozmywane szklanki, w których chłopaki piją wodę, bo jak pracują, to trzeba im zapewniać wodę. Wszystko jest zmywane tutaj nad podłogą, po prostu z tego wystającego kranu. Wydaje się, że korzeń się nadpalił ładnie, ten, który jest w wykopie. Zobaczymy, jak zaczną kopać, czy to pomogło. Jeżeli to pomogło, no to jest jakiś sposób na pozbycie się reszty korzeni, które są po prostu po złości w drodze. No, sam popiół. Zobaczymy, jak ruszą szpadlem. Oj. No nic, dzisiaj już na 100% jadę do Lareny, ale później przyjadą chłopaki. Poza tym weterynarz otwarty od 8, ten główny ośrodek na Siquijorze. Przyjadą chłopaki, oddeleguję ich do jakiejś pracy, pokażę im, co bym chciał dzisiaj robić i dopiero wtedy pojedziemy. Pojedziemy do weterynarza, spróbujemy załatwić te pozwolenia dla psów na wywózkę. Jeżeli uda się je załatwić, no to jutro płynęlibyśmy do Dumaguete. Dobrze, zapraszam do oglądania, zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień. Przyjechali chłopcy. Trzeba przenieść cały materiał, żeby zrobić miejsce dla chłopaków do pracy. Oddelegowałem chłopaków do pracy, powiedziałem, co mogą robić w międzyczasie. A ja ruszam w drogę, jako że jest już ktoś zaufany na miejscu, kto może zostać ze zwierzakami. To my jedziemy w drogę do weterynarza. Spróbować załatwić pozwolenia. Jesteśmy w biurze w Ladzi, w Departamencie Agrykultury. Najważniejszy ośrodek na Siquijorze, tutaj załatwiać pozwolenia. Pobrali kwity. Zobaczymy, co się stanie. Dobrze, wyszedłem. Zgodnie z przewidywaniami psy dostały pozwolenie. Kot pozwolenia nie dostał. Kontaktowali się, chwilę to zajęło, na telefonie wisieli z weterynarzem jakimś tu tam, który jest decyzyjny. Wiadomo, są jakieś reguły, ale czasem reguły można nagiąć. Mówiłem, że kot będzie w klatce, że zostanie przetransportowany do domu, do rodziców, nie będzie miał kontaktu z innymi zwierzętami, będzie tylko w pokoju. No ale nic, nie chcieli się zgodzić na pozwolenie na wypełnienie kwitu. Także znowu będziemy robić przemyt. Nikomu nie mówcie. Wracamy do siebie, do domu. Jestem z powrotem w domu. Chłopaki zalali słup w narożniku. Teraz biorą się, wyznaczyliśmy, gdzie będzie ściana od łazienki. Będą ją murować. Przewieźli wszystkie bloczki z drogi nowej budowy i piach, żeby nie zawadzały. Będą sobie stały tutaj. A ja co? Jadę do mechanika. Gdzieś jak spawali chłodnicę, chyba spaw puścił, bo się zaczął grzać samochód. Nie grzał się bardzo mocno, ale już temperatura była wyższa niż po naprawie, to stanąłem. Jak zgasiłem silnik, to słyszałem, jak powietrze, jak para syczy. Także muszę jechać do mechanika, no bo jeżeli tego się naprawi szybko, dzisiaj bądź jutro,
no to nie pozostaje mi nic innego jak pojechać tylko i wyłącznie na pogrzeb w sobotę. A wtedy cała moja jazda dzisiejsza z załatwianiem pozwoleń dla psów była po prostu niepotrzebna, no ale kto mógł wiedzieć, że w drodze powrotnej stanie się coś takiego znowu z samochodem. Także za chwilę jadę do mechanika. I powstaje ściana. Drzwi, kibelek tam, zlew tam, prysznic tam, pralka prawdopodobnie obok zlewu. Tam jeszcze będzie ściana, myślę, że się wciśnie między zlewem a prysznicem pralkę w tamtym miejscu. Wtedy się zrobi odpływ tylko po tamtej ścianie w dół. Tutaj zlew, odpływ. W sumie już można połączyć odpływ do zlewu ze zmywarką. Jakby to była zmywareczka, ale to by zmieniło komfort życia. Przyzwyczajeni w Norwegii do zmywarki, więc wiecie jak jest. Chociaż czy mogę powiedzieć, że lubię zmywać naczynia? No nie mogę powiedzieć, że lubię. Nie sprawia mi to problemu. Jeszcze jak jest jakaś półeczka nad zlewem, żebym sobie mógł telefon postawić, coś oglądać w międzyczasie, to spoko. Tu widać, że moja wczorajsza praca, a mianowicie wypalanie pnia, pomogło. Udało się ten wykop wykopać. Teraz kontynuują w tą stronę. No i tu muszą dokopać trochę głębiej te korzenie i też się popala. Tam jest jeden, drugi, a tu się ujawnił trzeci. I też je nadpalę. Tylko najlepiej jakby udało mi się to podkopać dzisiaj trochę, żebym mógł im to dzisiaj nadpalić. No bo zobaczymy, jakie wieści będą odnośnie auta. Gdzieś jest mały przeciek, mała dziurka albo jakiś wężyk się obluzował od chłodnicy, nie wiem. Bo jak stanąłem, zgasiłem silnik, podniosłem siedzenie, żeby sprawdzić silnik, to syczało. No i cały płyn z zbiorniku wyrównawczego wypity, zassany do chłodnicy. Musiałem stanąć pod sklepem Sari Sari, kupić 5 butelek wody, bo tutaj są tylko butelki małe, 200 ml, i dolać do samochodu, żeby jakoś doturlać się do domu. Teraz spakowałem sobie na pakę 1 galon, 4 litry, 5 litrów, butelka litrowa, 6 litrów wody na drogę do mechanika, w razie czego jakbym musiał gdzieś stanąć, jakby znowu ta woda uszła. I po przerwie, bo mechanik też ma przerwę między 12 a 1, na pewno jak wszyscy na Filipinach, więc po przerwie, jak chłopaki wrócą, będą kontynuowali murowanie, a ja pojadę do mechanika. Chciałbym wierzyć, że to tylko coś niewielkiego, że właśnie jakiś wężyk, coś. Ale biorę też pod uwagę to, co wcześniej, czyli że będą gdzieś tam musieli dodatkowo dołatać chłodnicę, a może coś co łatali gdzieś, nie wiem, spawali chłodnicę, spawać chłodnicę. Co się robi z chłodnicą? Lutuje, spawa? Nie mam pojęcia. No bo ten materiał do chłodnicy co chcieli, no to były takie pałki, bardzo giętki, jakiś materiał jakby do lutowania, nie mam pojęcia. To może któryś z tych połączeń gdzieś puścił. A jeżeli będą chcieli, żebym jechał i kupił to właśnie do tego procesu łączenia, spajania chłodnicy, no to nie pozostaje mi nic innego, jak zamiast targać się z baniakami wody i stawać na poboczu jak samochód grzeje, żeby dolać wody do chłodnicy, to pożyczyć skuter od cioci i wujka i pojechać skuterem do Sikiho. No ale to też pochłania czas, wszystko pochłania czas. Także wielce prawdopodobne, że jutro nie uda mi się pojechać do Dumaguete. Już bierzemy tą ewentualność pod uwagę, co mówiłem wcześniej, wspominałem o tym, że tylko w sobotę bym pojechał. Rano do portu pożyczył skuter od wujka albo z wypożyczalni, pojechał do portu na Siquijor, wziął szybki Ocean Jet, wziął udział w ceremonii i wrócił samemu albo z żoną. Może żona by została dłużej, bo rodzina zjechała. Dzisiaj odbierają siostrę z Singapuru z lotniska. No a poza tym widzicie, jakie są spartańskie warunki. Tu nie ma na ten moment warunków dla mojej żony. Jeszcze trochę. Zrobimy tą ścianę. Mogę zacząć myśleć o podpięciach odpływów. Zrobić odpływ tam, tak jak mówiłem, pod zlew. Porobić odpływ w łazience, a wtedy nadlać posadzkę. Nie musi być idealnie, bo i tak będzie tutaj warstwa wyrównująca na samej górze. Także żeby zamknąć posadzkę. Wtedy
Domurowujemy jeszcze tą jedną, dwie warstwy bloczków. Muszę sprawdzić laserem poziomy. Zalewamy wszystkie kolumny, domurowujemy bloczki i możemy się brać za strop, za belki. No i jak mamy to wtedy zrobione, strop i belki, to możemy się brać za tynkowanie. A jak już będzie otynkowane, to wstawi się okna. Jak już wstawi się okna, to też kuchnię trzeba zrobić. Trzeba tą ścianę do prysznica wymurować. Jeszcze jest trochę pracy. Ale tak jak wam mówiłem, spodziewałem się, że w 2 tygodnie, 14 dni roboczych, że będą ściany stały. I w zeszłym tygodniu ile było dni pracy? 6. Dzisiaj jest dzień 9. W sumie 8,5, wczoraj byli pół dnia. Czyli jakbyśmy normalnie mogli do soboty pracować, jakby się nie wydarzyło to, co się wydarzyło, no to byśmy bardzo polecieli z tematem. Bardzo. Jestem bardzo zadowolony z moich pracowników. Tak jak mówiłem wam, kulturę pracy mają wysoką. Ciężko pracują, naprawdę ciężko pracują. Jak mają taki naprawdę ciężki dzień, że sam widzę, że narobili się, że jak ja bym to robił, też bym się czuł, że się narobiłem. Po prostu puszczam ich wcześniej do domu, pół godziny, 45 minut. Jeden dzień był taki, że godzinę wcześniej do domu ich puściłem. Bo nie można tak zużywać ludzi. A inna sprawa, że to krewni, bardzo mili. Nie mówią biegle po angielsku, ale rozumiemy się. Zobaczymy, co to życie przyniesie. Jakby nam się kiedyś coś udało dużego zrobić na Filipinach, na Siquijorze, zarabiać jakieś solidne pieniądze, najmniejsze warunki. Może otworzyć właśnie jakąś małą ala firmę, jak ten majsterek, co u nas teraz buduje, albo wejść w kooperację właśnie z takim majsterkiem. Tym chłopakom ode mnie dać pracę. A jakby były bardzo duże nadwyżki jakieś pieniężne, to wtedy można było coś charytatywnie gdzieś pobudować. Dokończyć kościół. Ten w Salajong tutaj, co wam pokazałem kiedyś. Nie wiem, w jakich warunkach ten młody chłopak mieszka ze swoim dzieckiem i partnerką, bo nie wiem, czy to żona, nie pytałem. No taki mały domek na Filipinach to nie są takie duże pieniądze, naprawdę. Miałem okazję poznać odpowiednik. Ja tak na niego powiedziałem, no ale robi ogromne wyświetlenia chłopak, tylko na Facebooku. Filipińskiego MrBeasta w Dumaguete. Chłopak ze Szwajcarii. Robi wielomilionowe wyświetlenia na Facebooku. Rozdaje pieniądze. Robi takie uliczne teleturnieje, quizy, że widzi, że ktoś siedzi, jakaś starsza babuszka, sprzedaje jakieś, powiedzmy, kwiatki w polskich realiach, gdzieś tam pod sklepem za jakieś tam 5 peso, 3 peso, coś. Podejdzie do niej, wykupi wszystko, co ma i jeszcze daje jej wylosować na przykład 3 koperty. W każdej jest po kilka tysięcy peso, w zależności od tego, co wylosuje, tyle ma przed świętami. Ostatnio widziałem, że właśnie jakiejś bardzo biednej rodzinie Dawid dom wybudował, żeby poprawić ich bytność. Także jest też z kim ewentualnie kooperować w takich tematach, ale to na przyszłość, bo nie ma co. Jak to się mawia, za dużo to i świnia nie zje. Wszystko po kolei stopniowo, chociaż i tak widzicie, że jest dużo, no i jeszcze nie powiem, że ponad moje siły to wszystko dzieje. Na pewno cały remont ze wszystkim jest ponad moje siły w tym roku. Nie da się wszystkiego zrobić tak, jakbyśmy sobie wymarzyli i zaplanowali. No ale to nie jest ponad moje siły, żeby to skończyć. Także nawet jeżeli w tym roku bitwa będzie przegrana i niedokończona, no to ta walka trwa dalej, żeby to skończyć w przyszłym roku, po prostu w przyszłym sezonie. Nie wiem, czy wam pokazywałem. Dzisiaj od rana staram się jeszcze uratować z tej palmy te świeże pędy, co były. Poobcinałem je, poobyrwałem trochę liści, zakopałem dość głęboko w glebie, zalałem wodą. Tam jeszcze drzewko z chili rośnie.
Takie chyba, żona to mówi, że chili. I ma takie papryczki. Widzicie? No to mamy 4. Jakby chociaż jedna się ukorzeniła i żeby dało się to odratować, to byłoby super. Tam jest w chwili obecnej mój tymczasowy ogród. Nasz tymczasowy ogród. Część materiału chłopaki pytali, czy to jest do wyrzucenia, czy co, czy będziemy tego używać. Ja mówię, że to co będziemy używać, to użyjemy się do jakichś szalunków, że chcesz powykorzystywać. A reszta dla mnie to są śmieci. I to, co nie będę potrzebował, będę palił. Spytali się, czy mogą sobie wybrać jakieś drewno dla siebie, bo domy dla kur, jakieś tam zagrody dla kur, takie sprawy będą sobie budowali. No jak wiecie, jest ogromny problem z drewnem na Filipinach. Takie drewno pod jakiś tam konkretny wymiar, no to nie dość, że jest samemu, jak nie masz działki, nie masz tego drzewa, no to jest drogie w sklepie. I pewnie jakby się rozeszła fama, dość mocno wieje, pewnie jakby się rozeszła fama, że drewno do wzięcia jest, to i przyszli i wzięli wszystko ludzie. Dość mocno wieje, ale moja palma też jest w miarę dobrze zakopana. Głęboko ją wkopałem, jeszcze obłożyłem kamieniami, bo ona już jest większa właśnie, żeby wiatr jej nie przewrócił, ewentualnie ją złamie. Na pewno jej nie przewróci. Niech sobie rosną palmy. Co to za krzyki? No, mam nadzieję, że nie ma na moje psy. Jak na moje psy, to ja ich zaraz skrzyczę. Dobrze, przerwa. Po przerwie pojedziemy do mechanika i zobaczymy, co dalej, jakie będą wieści. Jakie będą wieści. Bo samą chłodnicę, no to dość szybko wtedy naprawili, w jedno popołudnie, tylko że to skończyło się jeszcze generalnym remontem silnika, dlatego to trwało. Także jeżeli to byłaby chłodnica, jeżeli jutro pojechałbym od rana po części, to może wieczorem samochód byłby do odbioru. A jak nie, to w piątek rano. Nie wiem, zobaczymy. Z kronikarskiego obowiązku. Przerwa po przerwa. Zwierzaki dostały jeść. Sucha karma, saszetka pedigree, trochę ryżu. Psiaki to mają tak, że jak dostają samą suchą karmę, to nie chcą jeść bez ryżu, a jak już się zmierza z ryżem, to jedzą. Ale mają jeszcze wkładkę mięsną z saszetek pedigree. Trzeba zamówić więcej, bo już się kończą. Ostatnie pudełko zostało. No, takie saszetki dostają. A kotek tradycyjnie, Whiskas. Zadowolony? Dobrze tata ugotował? Chyba zadowolony, bo nie ma czasu gadać. Kotek też troszeczkę ryżu dostaje do tego. Dobra, jeszcze chwilę będą chłopaki, a wtedy ja pojadę do mechanika. Podjechałem do mechanika, ale mechanika nie było na miejscu. W drodze do mechanika do Lazji nie jest daleko, gdzieś 15 minut. Nie wiem, czy w tym czasie silnik ma taką możliwość nagrania się takiej temperatury, żeby znowu pokazywało. No ale tym razem temperatura była trzymana. I wiecie co? Podejmę to ryzyko. Wyjadę wcześniej, żeby ewentualnie zrobić sobie 2-3 przerwy, stopy, żeby sprawdzić stan wody w zbiorniku wyrównawczym i w chłodnicy. Jakbym tylko widział, że wskazówka idzie za wysoko w górę, no to wtedy przystopuję, żeby nie było ryzyka otwierania chłodnicy na wrzątku, bo wtedy para, poparzenie. Kiedyś tak się poparzyłem w Audi A4 w Łodzi, pamiętam, odkręcałem i się poparzyłem. Są rzeczy ważne i ważniejsze. A jak pojadę ostrożnie i z głową kontrolując temperaturę, nie powinno być problemu. Kupiłem kontener transportowy dla Rosie i dla kota. Taki niepozorny, wygląda jak walizka. Postawić to z przodu z torbą i mam nadzieję, najlepiej jakby spał w tym momencie. Trzeba psy i kota nakarmić z rana, bo wtedy są śpiące. No i jakoś to zrobimy.
A jak nie, to się razem z biletem wsadzi 500 peso i machnie się ręką. Jak będą sprawdzali dokument, o ile w ogóle będą sprawdzali dokumenty dla psów i spostrzegliby się, że jest kot, to bym powiedział, że przez przypadek gdzieś się w domu zawieruszyła kartka, ale kot też ma pozwolenie i trochę peso do ręki i wtedy może bez żadnych większych przygód się to uda zrobić. No ale jadę jutro do Dumaguete, popracuję, po pracy się umyję, trochę posprzątam i jutro jedziemy. 16:28. Wypuściłem chłopaków z 15 minut temu. Bo mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Posprzątaliśmy trochę wcześniej. Mamy ścianę działową od łazienki. Taka będzie łazienka. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, ale już z wujem rozmawiałem, tutaj z który pracuje u nas i mówi, że na strop pręty 14 i tak jak mówiłem, podwójna krata, podwójna double matting po angielsku. Podwójne zbrojenie. Już powoli zbliżamy się do końca, nie da się ukryć, jeżeli chodzi o całą konstrukcję. Już niewiele zostało. Kolumna tutaj, kolumna tu. Tam kolumna jest dzisiaj zalana. Tu kolumna zalana, tu zalana do pewnego poziomu, a reszta będzie nadlana razem z wieńcem. Drzwi będą na razie trochę wyższe, bo jeszcze będzie posadzka wylewana. I płytki. To mówiłem, że będziemy na razie celować w 2,05 od tej posadzki. A potem jak wyjdzie, tak wyjdzie, bo na Filipinach na zamówienie ci zrobią tutaj lokalni. Wujo mówi, że robili mu teraz futrynę. Ładnie im wyszła. 300 peso za futrynę na miejscu z drewna. Mówi, że drzwi ten sam gościu przyjdzie i za 800 peso zrobi. Tylko trzeba materiał dostarczyć. Wróciłem z chłopakami. Psiaki wykąpałem w międzyczasie. Dzisiaj trochę mniej im pomagałem, bo jeszcze miałem inne rzeczy do załatwiania. Poodkurzałem sypialnię. Jeżeli żona miała przyjechać ze mną, co tam się dzieje? Co tam się dzieje za napastowanie musa? We dwójkę. 2 na 1, banda łysego. Czekajcie, jeszcze trochę podrośnie. Jeszcze trochę podrośnie i wam da popalić. Nie wiem jeszcze o której. Sprawdzałem promy. Pierwszy jest 7:30. Jak wstanę tak wcześnie, jak codziennie wstaję, bez alarmu, koło 5, to pojadę na ten 7:30. A jeżeli nie, to o 10 chyba jest następny. Wyciąłem już kran, który tutaj był wcześniej do zlewu. Połączyłem rury, żeby jeszcze tam w tej toalecie była woda. Muszę zawczasu, zrobię to właśnie teraz, jak skończę gadać z wami, żeby pamiętać o tym, żeby wypuścić przedłużacz jeden na zewnątrz i schować pod dom, żeby mieli chłopaki, co pracują z tą drugą strukturą, dostęp do jakiegoś prądu. Szczerze na ten moment jeszcze finalnie nie wiem, nie mam do tego głowy, za dużo się dzieje. Nie mam do tego głowy, czy ostatecznie celujemy stropem betonowym w poziom podłogi, czy zrobimy to wszystko, co jest z betonu, z wieńcem trochę niżej, a tam się po prostu wyrówna to już na drewnie. Ja jeszcze po głowie kołatałem myśli, że może by stalowe belki użyć zamiast drewnianych, ale to i większe koszta. I czy to koniecznie jest potrzebne tutaj? Nie wiem, zastanawiam się. Jutro dzień taki jak lubimy najbardziej. Jest ryzyko, jest zabawa, adrenalinka. Pierwsze dojechać do portu. Drugie przebić się przez bramki w porcie z kotem. Ale co, ja nie dam rady.
Zawsze jakoś to będzie. Zawsze jakoś to będzie. Ogarnę to. Na ten moment muszę się wykąpać i coś zjeść. Bo dzisiaj jeżdżąc do Lareny, potem jeżdżąc do Lazji dwukrotnie, jedyne co zjadłem to dzisiaj bułki słodkie już nazwali. Oni robią takie malutkie, takie wiecie, pieczywo, no. Ale ryż wstawiłem, ugotowałem, żeby psiaki miały z ryżem jedzenie, więc jest ryż. I zaraz sobie coś zrobię do jedzenia. Myślę, że kontynuować budowę będziemy dopiero w przyszłym tygodniu, poniedziałek albo wtorek. Może już dopiero w poniedziałek będziemy wracali, bo w niedzielę jest największe obłożenie na promach. Więc jeżeli wrócimy w poniedziałek, we wtorek załatwianie materiału, to w środę byśmy mogli zacząć. Trzeba dokupić piasku, cementu, zbrojenia. A potem zobaczymy, co mamy z tych odpadów, z tych różnych wszystkich desek. Czy wystarczy nam to na obszalowanie stropu. Jeżeli nie, to u wujka przecież cały dom był lany. Znaczy kolumny. Widzieliście te kolumny, w środku jest murowane skalobloków, ale stropy wszystkie były lane u wujka, cały dom jest solidny. Więc u wujka na pewno jest jakiś materiał, który też mogę pożyczyć i użyć, żeby zrobić tutaj szalonek na strop i obszalować wieniec. Dobrze, wypuszczę i nam przedłużać. Wracam potem. I ten dzień wyszedł dłuższy niż zakładałem podczas edycji. Myślałem, że będę łączył dni, jednak nie łączę. Więc nagrywam już z innego miejsca. Jestem obecnie w Dumaguete. Od jutra macie vlog z podróży i z Dumaguete. Kończymy ten vlog. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, za subskrypcję. Muszę się pochwalić. Udało się. Pierwsza aplikacja do YouTube'a zaaplikowane. Trwało to 30 dni sprawdzanie i odrzucona. Wczoraj był termin 19 marca, kiedy mogłem reaplikować. Reaplikowałem i dosłownie po kilku godzinach, co bardzo ważne, nie wprowadzając żadnych zmian na kanale. Ani jednej zmiany. I po kilku godzinach zaakceptowane. Także bądź tu mądry. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. No i teraz vlogi z Dumaguete przez kilka dni. Na razie.